Witam serdecznie moich kanałowych subskrybentów. Witam serdecznie wszystkich oglądających ten film, których zachęcam oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału Tank Models TV, który jest kanałem sklepu internetowego tankmodels.pl. Z tej strony oczywiście Adam Chodorowski i dzisiaj posłuchajcie, będzie poradnik. No zresztą tak jak zauważyliście na kanale, zauważyłem, że na kilku chyba nawet grupach wielu modelarzy ma złe, posłuchajcie, doświadczenia z akrylowym podkładem od Amo, jak i również Vallejo. Mówię o tym. Mam jednego Amo, to jest taki piaskowy kolor. Ja zaraz coś jeszcze przyniosę, bo zapomniałem o tym, więc chwila, moment. Dobra, jestem. Posłuchajcie. Podobno te, posłuchajcie, co ja mówię, aerografy, już zaczynam świrować. Podobno te podkłady w sprayach, jeden, drugi, słabo się nadają do podkładowania małych czy też dużych modeli. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak używać, jak inaczej powiem Wam, jak ja używam tego typu podkładów. Skupię się głównie na podkładach akrylowych firmy Vallejo, czy tam Vallejo. Jeżeli chodzi o podkład, też użyję chyba, wiecie co, tego Amo. Tu są takie modele w 7.2, gdzie prezentuję zestawy żywiczne do modeli. Tu mamy bardzo fajne właśnie poprawione koła, posłuchajcie, do właśnie włoskiego Autoblindo. I żywica to jest żywa żywica, niezapodkładowana. Tak wyglądają odlewy z mojej firmy. I mamy tryśnięty, ponieważ ten model jest z plastiku szarego, to żeby się wyodrębniało, no to jest zapodkładowane dosłownie na wariackich papierach. On był wzięty, ten model, po sklejeniu, wymieszana pucha i w powietrzu z około 20-30 cm po prostu go malowałem, osadzając go oczywiście na patyku z masą plastyczną, tą, którą również robię kamuflaże, i tak wygląda na wariackich papierach podkładowany model, jeżeli chodzi o Amo. Podkład, czyli ten Amo Titans, tak? Jest to Surface, tak, posłuchajcie, czyli farba podkładowa, no może nie do końca farba, jest to po prostu podkład do modeli plastikowych, metalowych i żywicznych dla miniatur po prostu wojskowych. I powiem Wam, to był zakup na wariata, tak samo, bo moje się skończyły i musiałem szybko przed wystawą pomalować, przygotować po prostu modele. Coś widzę, kamera głupieje. Maska jest po to, że zaraz Wam powiem do czego. I tak prezentuje się zapodkładowane szybciutko, gładkie wszystkie powierzchnie, nie jest zalany żaden detal. Dobrze wymieszałem oczywiście najpierw podkład w sprayu, czyli z puchy lałem, jak go psikałem. I ja przynajmniej ten podkład nie schodzi. On jest wielokrotnie brany do łapy, przenoszony gdzieś, jeżeli pokazuje swoje wyroby żywiczne. Posłuchajcie, no nic się nie stało do tej pory. Ja widzę czasami, jakie cuda dzieją się niektórym modelarzom, to się zastanawiam, kurde, czy mówimy o tym samym produkcie, tak? Przygotowałem sobie płytkę, posłuchajcie, przygotowałem sobie też wieżę od Pantery. Zaraz powiem, co robić po kolei. Pozwólcie, że odstawię model, bo on ma jeszcze żyć i robić furorę jako gwiazda prezentacji wyrobów żywicznych. Tutaj jest zapodkładowany, posłuchajcie, z aerografu podstawka, którą kiedyś mi przysłał Peter Paul Przybyłka z Model Transa.
Ona przez kupę lat leżała, ale z racji tego, że teraz się już biorę za modelarstwo, posłuchajcie, żeby nie było czegoś takiego, że jak wtrącę swoje 3 grosze gdzieś na grupie, na Facebooku, czy gdzieś komuś coś napiszę, to żeby nie było, ale co ty wiesz o tym, przecież nie sklejasz. No kurde, no. Nie każdy musi być śpiewakiem operowym, żeby ocenić, czy ktoś dobrze śpiewał daną operę, czy też nie, tak? Mamy też uszy, mamy oczy, mamy doświadczenie, tak? No i teraz będę prezentował, żeby nie było coś takiego, że jakiś zadufany po prostu w sobie ludzik mówił, że coś jest do bani, do kitu, bo źle coś zrobił tak naprawdę. Ale to ode mnie tak. Tak wygląda, posłuchajcie, nic zalanego, wszystkie detale tak jak były, tak są, więc to był ten Surface Primer od Vallejo akrylowy. Odstawiam to. Tutaj mam Vallejo, o którym były wspominane, tam wielu się wypowiadało fachowców, że do bani i tak dalej, złazi, łuszczy się na tym. No zaraz zobaczymy. Nakręcę to, oczywiście maskę założę, ponieważ to one mają no, nieprzyjemny zapach i myślę, że no, same oznaczenia też, jak i również uwagi posłuchajcie, proszę bardzo, tu jest zresztą instrukcja obsługi. Dobrze wymieszać, około minuty, to jest długo. Psikać z odległości 20-40, posłuchajcie, centymetrów. Mamy aplikator. Tak nie należy, powiem wam, robić nigdy. Mamy 2 końcówki. O co chodzi z tymi końcówkami? Mamy różne po prostu możliwości strumienia wypuszczenia. Powiem wam tak, znam wielu modelarzy, którzy używają tego. Nie są to modelarze facebookowi, nie udzielają się na różnych grupach społecznościowych. Sklejaczy, tak, z którymi mam najczęściej kontakt. Takimi samymi ludzikami jak ja, którzy siedzą sobie, sklejają, ale nie chcą tracić nerwów, nie chcą się wypowiadać. No i więc dzisiaj ja po prostu chcę wam coś pokazać. Właśnie, że te produkty akrylowe naprawdę są dobre. Jedynie może być, powiedzmy, no, należy zachować ostrożność przy używaniu czegoś, co jest w sprayu, tak, pod ciśnieniem, nie typu aerograf. Tu zaprezentuję wam 2 podkłady, właśnie tu mam jeszcze taki malutki, ten sam podkład, ta sama numeracja 74601 i tak samo tu, tylko to jest mała 17 ml flaszka. No a tu mamy, proszę bardzo, czarny, tak, czyli tamtym co były te elementy dioramy malowane. Wziąłem sobie też thinner, rozcieńczalnik, którego też używam do podkładowania. Jeżeli chcę mieć, no na przykład nie musimy malować od razu jednej wielkiej warstwy, tak, możemy sobie psikać raz jedną warstwę podkładu, na przykład jeżeli mam mały, z dużą ilością, powiedzmy, detali, no, taka ostrożność, nie? Bo możemy, nie wiem, mieć przypchany aerograf, możemy mieć po prostu za duże ciśnienie, nam psiknie, no i będzie problem, tak? Nieuwaga nasza, tak? No, Surface sam produkt nie maluje, tak? Aerograf sam też nie maluje. My malujemy, tak? I to my, jeżeli coś nam się nie powiedzie, no to tak naprawdę to miejmy do siebie też dużą pretensję, przynajmniej 90%. No bo do kogo, tak? No bo do kogo mamy mieć pretensje, jeżeli coś źle zrobiliśmy? Mówiłem właśnie na forach o odtłuszczaniu. Jeżeli mamy model, tak, dużą powierzchnię gładką, to był przykład z innego, mamy taki, powiedzmy, dużą powierzchnię, tak? Warto te elementy, powiedzmy, jak mamy to na ramce, warto te elementy odtłuścić. Odtłuścić w jaki sposób? To znaczy, no bo producent mógł nam na przykład, wyjmując formę, te nie są czyszczone, tak, te ramki, chyba, przynajmniej mi się wydaje, ale pamiętajcie, że tam mogą być jakieś zabezpieczające środki na zasadzie oleju, smarów jakichś i tak dalej, może być czymś posypywane, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nigdy nie byłem przy produkcji po prostu odlewów plastikowych z form.
Kiedyś z daleka widziałem pewną jedynie linię produkcyjną linijek i różnych wykreśleń w fabryce Skala, czyli od linijek, różnych hakierek i tak dalej, to widziałem, więc później jak brałem to do ręki, teoretycznie było to suche, bez tego, ale jednak niektóre produkty były lekko tłustawe i warto tego typu produkty umyć zawsze. Powiem Wam, nawet wziąć sobie wodę z mydłem, na przykład włożyć ramki na ciepłej, takiej może mocniej ciepłej ramki, znaczy w umywalkę lub w jakąś, powiedzmy, kuwetkę sobie nalać tej wody z proponowałbym z szarym mydłem, ewentualnie trochę Ludwika dodać, tak, żeby ona sobie trochę poleżała. Można delikatnie, jeżeli mamy taką możliwość, szczoteczką delikatnie przetrzeć i następnie wysuszyć i dopiero z tego korzystać, oczywiście też czystymi rękoma. Ja czasami używam chusteczek takich higienicznych, antybakteryjnych. Przecieram sobie na przykład kadłub czy coś innego i po prostu sobie biorę, przy okazji łapy też wytrę, jak coś robię, kurze wetrę. No domu nie będę w tym momencie sprzątał, tak? A może jest inna chusteczka i przecieram sobie taką na przykład taki element, powiedzmy przed malowaniem, mogę sobie, ona się trochę pieni, tak? Ale zaraz do czego dojdziemy. Przecieram sobie dany element w ogóle przed wycięciem, tak? Biorę sobie następnie na przykład papierowy ręcznik. No niestety niektóre ręczniki pylą i trzeba uważać, żeby na tych mokrych powierzchniach nie zostawały nam pył po prostu z ręcznika, no bo pylą, tak, jak powiedziałem. Przecieramy sobie tą powierzchnię, jeżeli jest ona mokra. Jeżeli mamy antybakteryjny na bazie, powiedzmy, czegoś w rodzaju spirytusu, to on sam wyschnie. Szczerze mówiąc, i utleni się, wszystko wyparuje i będziemy mieli czystą powierzchnię. To jest płytka PVC, jakoś tak się nazywa, taka spieniona, zrobiona. I powiem Wam, że z tego się też robi dioramy, różnego typu elementy, nawet do modeli, czy nawet modelarze kartonowi do usztywniania konstrukcji. One są foliowane. Ja na razie zajmę się tą stroną, którą będziemy malować. To będzie ta strona, powiedzmy, A. I tą stronę sobie podzielę na ileś tam części, tak? Powiedzmy sobie, tu będzie jedna część, a tu będzie druga i trzecia, tak? No, powiedzmy A. Mamy tutaj B i C. Ładny mam karton, trudno poświęcę go, powiem Wam, i chowam linijkę, żeby mi nic tutaj pod łapą nie latało. I teraz tak, wezmę sobie, proszę bardzo, Hobby Paint, ale uwaga, wcześniej założę maskę. Będzie ciekawie mnie słychać. Fajnie mnie słychać, nie? A więc tak. Nie, polecimy najpierw tytanem. A. Ok. Tartka jakaś. Tak wygląda. Pozwolicie, że okno otworzę, bo zapomniałem. Dobra, okno otwarte. Powachlujemy trochę. Ok.
bierzemy waleczę. Psikamy sobie, sprawdzamy. Tak wygląda. Poczekamy aż wyschnie, a ja się napiję kawę. Kurczaki, powiem wam, zdjąłem maskę. Wow, trochę wali. Wywietrzę, muszę poczekać, aż wywietrzy się pomieszczenie. Posłuchaj, ta Barry White'a. Dobra. Trochę minęło, jeszcze czuć farbę. Czyli tu mamy spuchy. Tak się prezentuje. Spray, podkład w sprayu, czy w ogóle nawet farby, znaczy, bo tutaj mamy też dedykowane, nie? To jest, co to ma być? Duncan Gelb Matte Primer. No, Niemiec, nie? To ma być podobno US jakiś tam. Ale mam to w nosie, posłuchajcie, po prostu mamy, może być użyty moim zdaniem też do niemieckiej pancerki, powiem wam, jak również do amerykańskich pojazdów. Jak ktoś jest wargamingowcem, to pewnie taką puchę wykończy w tydzień, jak składa dużo jednakowych modeli, po 10 na przykład Shermanów, po 10 M10, jakieś half-traki do tego, no to cyk, bryk nie ma. No i teraz bierzemy się. Trzyma się. No i teraz, moi mili, najwyższa pora. Jezu, jakie jestem normalnie. Ja pierdziu. Nadejszła ta pora i sprawdzimy sobie, posłuchajcie. Sprawdzę, czy tu jest wszystko dobrze, się umył aerograf. Dobra, cyk, bryk. Thinner. No ja widzę, że tam coś zostało jeszcze z wczorajszego podkładowania. Nie, spoko, maluję. Teraz sobie wstrząśniemy. Weźmiemy, no czarny widzieliście, teraz szary, ale zaraz czarnego też użyję. Proszę bardzo, primer, Surface, akryliczno-poliuretan. To nie jest farba. Posłuchajcie, jak ktoś wam powie, że zamiast na przykład Surface'a będzie wam chciał sprzedać farbkę Vallejo Model Color, popukajcie go, każcie mu się popukać w czoło, bo to nie farba Vallejo Model Color, to jest farba, a Surface Primer to jest primer. I jak wam typ jakiś powie, że nie ma żadnej różnicy, no to niech jutro kupuje kaszankę w cenie szynki, jak nie ma różnicy. Dobrze, teraz sobie wezmę pojemniczek. Zrobiłem porządek na stole, poczekajcie. Dobra, damy radę w tym. Więc sobie damy, posłuchajcie. A może inaczej zrobię. Nie, najpierw wezmę, posłuchajcie, polecę po prostu samym Surface'em. Wow. Aż się dziecku ulało. O, tu mamy mokrą ściereczkę. Się dziecko upaprało. Tu.
Surface jest przede wszystkim dużo gęstszy od normalnej farby. Powiem Wam, oj, nie lubię tych dzióbków, ale wymieszamy sobie. Niecały 1 bar jest ustawiony. Nie wiem, czy do Surface'a nie powinienem troszeczkę podkręcić kompresora, ale damy radę. Posłuchajcie. Nie, takie rzeczy się tworzyło. Weźmiemy sobie, dobrze mieliśmy ustawione, proszę bardzo. Tutaj nawet jak będzie, powiedzmy tak, trochę pylił, to nie zostanie żadnego śladu po tym pyleniu, posłuchajcie. On się bardzo ładnie rozejdzie. Tylko że podkładowanie aerografem jest trochę bardziej uciążliwe. Pomalujemy przede wszystkim dużą powierzchnię. To jest dysza, posłuchajcie, 0,2, więc trochę trzeba się namachać. Mogłem wziąć tutaj, bo jest biały kolor. A miałem właśnie zdjąć dzióbek. Nie lubię tych dzióbków. Odnoszę wrażenie, że one coś powodują, że aerografy trochę stają dęba. Widzicie też krycie, tak? Jest pomalowana ciemna farba, czyli ten ciemny zielony. W polach, gdzie dużo damy tego Surface podkładu, farby podkładowej, tak, ale nie mówmy, że to jest taka farba, że jak do malowania, tak, na przykład Model Arch, Model Color, to jest dużo bardziej zabezpieczająco, to ma zabezpieczyć też, powiedzmy, model. Żeby właśnie nam farba bezpośrednio z plastiku nie zlazła, tak? Chyba styknie, nie? Dobra. Albo i nie styknie. Pomalujemy jeszcze tutaj. Mamy czym. Dajemy Need for Speeda. Trzeba pamiętać o jednym, jeżeli malujemy tak pod linijkę jak ja teraz, to zaraz Wam pokażę, co się może zdziać. I tu trzeba mieć to na uwadze zawsze. Na przykład jeżeli malujemy kamuflaż i używamy taśmy. Wtedy trzeba mieć przynajmniej możliwość położenia 2, a nawet 3 warstw farby. Dlaczego? Może powstać taka jakby wyższa warstwa, ślad, że będzie jedna farba tak jakby niżej, druga wyżej będzie. Tak wygląda, proszę bardzo, podkład Vallejo do malowania aerografem. Wszystko jest cacy pięknie. Czyli tak, tutaj użyliśmy, jakiś pisak fajny by się przydał. Więc tu mamy tak. Ammo. Titans. Tu mamy Vallejo. Hobby Paints. Akryl. Akryl. Trochę jeszcze. A tu mamy. Właśnie, jeszcze nie wysechł. I tu właśnie chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Jeżeli nakładamy warstwę
Widzicie, ten ma, tutaj jest gruba warstwa, od tego trzeba zacząć. To malowałem do upadłego, ponieważ malujemy aerografem. Nie robimy czegoś takiego, że sobie tam przelecimy, nie? Widzimy, na przykład mamy ten plastik i dobra, widać ten plastik nam przez podryw. Nie, tutaj trzeba po prostu, jeżeli malujemy aerografem, trzeba też kontrolować warstwę. Ja malowałem testowo, ale teraz sobie zobaczymy, czy powinien być jeszcze na goły plastik maluję. Ten plastik jest, tylko pamiętacie, w jednym filmie pokazywałem. Voila. Dobra, wiecie co? Polecimy całą. Nie będę się tu certolił. Mam podkład w aerografie. Będzie gruba warstwa, no bo chcę wypsikać go, nie? Jak mi ktoś powie, że szkoda, to jak krowa do studni narobi, bo wodę zatruje, a nie ma nawozu. Myk. Mamy wodę. O. Mokra, nie mokra, dobra. Grunt, żeby wytarła dobrze. Tutaj. Przy okazji nam zdezynfekuje. Po farbach podkładowych, jeżeli malujemy samym podkładem, warto jest dokładnie wypsikać, bo on zostaje, posłuchajcie, to jest farba podkładowa, tak? Podkład. I dobrze jest, ja sobie teraz tutaj całą tą komorę, dobrze jest po farbie podkładowej dobrze wymyć aerograf. Nawet jak będziemy stosować proporcje, jedna część primera, czyli weźmiemy primer, thinner jedna. Jak mamy dużą powierzchnię do malowania, to proponuję dawać wtedy jeden thinner, jeden primer i jedną część adekwatnie do primera, ale flow improvera, czyli opóźniacza. Duże powierzchnie. Pamiętajcie, to jest dość specyficzna farba, tak, dość specyficzna, która potrafi, ona szybciej zasycha. Znaczy, szybciej nam się no, stygnie, tak, jakbyśmy w ten sposób powiedzieli, ponieważ no, to ma być farba podkładowa. Ona bardzo dobrze się przykleja do plastiku, no jest lepką cieczą. I właśnie tu chodzi o to, żeby dobrze umyć aerograf, bo jeżeli nam zostanie gdzieś primer po prostu w aerografie, nawet jak będzie z thinnerem lub flow improverem, zostawimy gdzieś tutaj, nam zostanie, no to mogą być, powiem Wam, problemy, bo nam może zapchać, tak? Będziemy malować inną farbą, w pewnym momencie ona będzie malowała, ale może nam zacząć pluć aerograf. Nie jest to wina żadnego podkładu. Obojętnie tak podkłady mają działać, bo one zabezpieczają powierzchnię, a jeżeli podkład Wam nie zastyga, to coś może być z nim nie tak. Ewentualnie nie jest to podkład akrylowy, tylko coś zupełnie innego. I tu trzeba uważać na te rzeczy.
Pamiętajcie, są też podkłady, które no, są bardzo mocno śmierdzące. No i takie naprawdę dają, że trzeba później sobie spokojnie wyjść, przy wyciągu najlepiej malować. Akryle w sprayach mają swój intensywny zapach, ale jego się szybko wyeliminuje, wietrząc szybko pomieszczenie. Tamte toksyczne, znaczy nie na bazie akrylu, te na przykład w ogóle nie mają, są bezzapachowe, tak? Tym można malować praktycznie pokój i no to będzie normalnie, nie będzie żadnego zapachu toksyczności. Dobra, siup. Aha, on ma tu sobie zostać. Pomalowaliśmy sobie wieżę. Tylko i wyłącznie primerem. Tylko. Po prostu był ten primer 74601, odcień grey, to powinien być light grey, raczej bardziej dany, no bo jest szary, ale no my modelarze wiemy, że szary to, ale który? Tak wygląda powierzchnia po malowaniu tym primerem. Jest gładka po prostu. Ta powierzchnia, tu się coś już przyczepiło, bo tu jest taki ząbek nieobrobiona. Chusteczka gdzieś jakaś leżała. Tu są jakieś detale, posłuchajcie, na wieży. Detali nie zalał. Bardzo grubo jest ten podkład położony. Tu nawet jeszcze jest mokry. No bo dawałem równo, żeby pokazać, no nie złazi. Na razie jest on mokry, tak? W ogóle jeszcze. I to trzeba tak naprawdę po podkładzie, jeżeli zapodkładujemy sobie model, wszystkie elementy, to tak naprawdę powinniśmy sobie wziąć takie pudełko, powiedzmy plastikowe, jak na kanapki, dużą ilość kanapek, odwrócić go sobie odwrotnie tam, na przykład utykać na jakimś tym te elementy, duży, mały, średni, zamknąć po prostu pokrywką, albo pokrywą zamknąć po prostu te elementy i zostawić na drugi dzień, żeby po prostu, bo to, że my dotykamy, on nie jest, powiedzmy, nie mokry jest, a się zielony też zapsikał brzydko, tu poleciały, to powiem wam, że one są narażone, taki primer jest narażony na uszkodzenie, bo on jest mokry jeszcze. I trzeba byłoby go po prostu wziąć siup, postawić, zamknąć i na dzisiaj kończymy sklejanie. A teraz czarnym malujemy, ale dajcie mi chwilę odsapnąć. Muszę też okno zamknąć, bo mi po nerach wieje. Dobra, kawę łyk, to jest kawa. To nie jest woda po płukaniu pędzelków. Tak, teraz pokażę wam krycie czarnego primera od Vallejo, czyli 74602. 74602. Prośba została spełniona. Trzymajmy zawsze za końcówkę. Czasami się coś nie domknie, a to jest płyn dość ciężki. Więc jak nie chcecie być sami, albo żeby wasze pomieszczenie, norka wasza nie została przepiękna oczywiście, ubarwiona w abstrakcyjne malowanie, to warto zadbać o to. Gęsta farba. Teraz tak, czy tu się wszystko już wymyło? To należy sprawdzić i ja sobie wezmę, wodą przepłuczę. No wygląda na to, że wszystko jest ok. Dobrze, nie będę z tą ilością primera tutaj szalał. Odstawię na chwilę. Preferowałbym, powiem wam, bo teraz tak na dzikusa to robię, na przykład jeżeli macie buteleczki po tnierze, tu są dość duże otwory.
I powiem Wam, że warto sobie na przykład mieć taki po starym tinerze, na przykład szarym, przelać sobie ten tiner z dużej flaszki ze względu na dozownik. Albo w jakiś inny, posłuchajcie nawet, ewentualnie no tu strzykwa wejdzie, tak? Jak to się odkręci, a ktoś używa strzykawki do odmierzania farby, to tak samo może po prostu odmierzyć sobie ileś mililitrów, tak? Dobrze mówię? Po prostu podkładu. A se, kurde, pomaluję ten kawałek. A co? Bo kto mi kurna zabroni? Zmieszam trochę. Jest niskie ciśnienie, posłuchajcie, bo to jest, tak jak Wam wcześniej wspominałem, to chodzi, jeżeli chodzi o transparentność, to widzicie mniej więcej teraz, jak jest, kryje czarny podkład, że on jest teraz bardziej ciemno-szary, taki stalowy, aniżeli czarny. No i fajnie. Voila. Cieniutka warstwa. Zawsze próbujcie, czy się coś nie przytkało. Albo na rękawiczce. To dla Was, chłopaki. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, przedwczoraj. Co można zrobić? Oczywiście najpierw na czarno, później szarym, tak? Czyli jedziemy model po prostu ciach, sobie na czarno malujemy wieżę, cokolwiek. A jeżeli będziecie chcieli właśnie to rozjaśnianie zrobić, czyli trzaskacie wszystko tak, ewentualnie odwrotnie oczywiście, i później sobie delikatnie rozcieńczonym, żeby on nie pylił nie z daleka, żeby po prostu ten aerograf mógł sobie spokojnie popracować, tak? Możecie sobie tam powiedzmy coś pozaznaczać. Bo ja mam teraz ustawiony aerograf na malowanie po prostu dużej powierzchni. No ja bym go trochę rozcieńczył, ale chcę Wam pokazać, że da radę bezpośrednio z butelki. Daję gazu. Hop, siup. Dobra. Jaka jest powierzchnia? Gładziutka. Zalane coś jest. Tu są takie dwa detaliki na górze wieży. Powinniście koło tego wentylatora. Powinny się mienić. Szary. Czarny. Szary. Czy coś jest zalane, coś jest popękane? I hu. Drodzy użytkownicy, powiem Wam, ja nie jestem jakimś specem. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, po wielu latach wracam do modelarstwa i mówienie, że bez przetestowania wielokrotnego i mówienie o jakimś produkcie przy pierwszym użyciu przede wszystkim, że ten produkt jest do bani
ja mam prawo o jednych farbach mówić, tak, że no moim zdaniem te są do bani, bo cuda z nimi wyczyniałem, według wszelkich przepisów, porad robiłem. Niestety bardzo słabymi są farbami. Jakie? Ten, kto ogląda, to wie. Do innych serii tego producenta nie mam zastrzeżeń, do innej serii bym polecił nawet. I po prostu, ale jeżeli ktoś bierze coś po raz pierwszy, nie przetestował tego na przykład na kartce papieru, czy na czymkolwiek, nawet toaletowym, nie sprawdził, jak się zachowuje, nie odtłuścił na przykład rzeczy, a nawet jeżeli odtłuścił, czy na pewno dobrze odtłuścił, czy nie wziął na przykład ściereczki do mebli, która jest tłusta, tak, bo się machnął albo nie pogłówkował, nie przemył form, nie wyczyścił. No posłuchajcie, jak się maluje model, ktoś maluje już wiele lat modele, powiedzmy, no powiem wam tak, kiedyś w dawnych latach farby były zupełnie inne. Nie używało się farb podkładowych, po prostu malowało się. Moja przygoda właśnie zaczęła się od farb olejnych, tak? Firmy Humbrol i jeszcze jakaś była zagraniczna firma, pro której miałem też farby, ale nie pamiętam za chińskiego boga jakie. Paktrami po powrocie do modelarstwa ponad 11 lat temu, bo firma istnieje 13 lat, też powiem wam, malowałem bez farby podkładowej. Jakoś po prostu dałem radę. Faktycznie kiedyś użyłem którejś z farb i powiem wam, sklejając model chyba 7TP od Miraża, zagapiłem się i po prostu tak malowałem po prostu sobie, no malowałem, tak, no i stało się co to stało, po prostu powiem wam, farba mi odlazła od plastiku. No normalnie tak jakby się złuszczyła, taka się gumiś zrobił z niej i po prostu nie pamiętam jaka dokładnie, czy to było Paktra, Model Master, czy to nie były w przypadku, powiem wam, Agamy. Ale Agamy wszystkie się trzymały dobrze, było cace, dopiero zlazła mi, powiem wam, przy 7TP. Zwierzę. Po prostu był plastik brudny, zanieczyszczony czymś i ta farba w tym miejscu po prostu odlazła, tak? Ale ja nie miałem pretensji do producenta farby, co prawda się zdziwiłem, nie? I tak, o kurde, co to jest? Ale później, no chwila, moment, ochłonąć, dlaczego tu się trzyma, a zlazła w danym miejscu, tak? Wszędzie działała i nagle w jednym modeliku stała się co B, nie lubi mnie, nie, ja po prostu, to było moje gapostwo. No i tyle, tak? No po prostu model był, nie mogłem mieć też ani do producenta 7TP w tamtych latach winy, no bo ja też nie jestem, no muszę myśleć też, jak co robię. I tu namalujemy, że to jest Vallejo. Jeszcze jest żywy, posłuchajcie, czuję pod flamastrem, że musimy poczekać z wyschnięciem. I to jest Vallejo co? Akrylik AP, czyli tu będzie, widzicie, jeszcze jest duża warstwa, gruby. I powiem wam, on się klei, więc trzeba no i to Vallejo trzeba zostawić, żeby wyschło przynajmniej 1 dzień. Tu mamy gotowca, tak, ale powiem wam, tu są 2 warstwy, pamiętajcie, nałożone, była szara i jest czarna. Tu mamy 1 warstwę, tak, szarej. Powiem wam tak, mogę śmiało polecić primery, czyli farby podkładowe, nie mylić z farbą, to jest farba specjalnego znaczenia, tak? Mogę wam śmiało polecić, posłuchajcie, Vallejo farby do aerografu, czy też do pędzelka, do pędzelka rozrzadcie. Mogę wam śmiało polecić, tylko trochę wali. Śmierdziuchuje i to nieźle.
podkład Hobby Paint od Vallejo. Są w różnych kolorach. Niemiecki, piaskowy, biały, różne są, czarne i tak dalej. Jest bardzo duża gama. Mogę Wam Amop też polecić. Ten daje do pieca, trzeba wietrzyć ostro, posłuchajcie, pokój. Myślałem, że Vallejo będzie, ale ten dał wow. Normalnie jak tu. I tu macie wszystko, tutaj macie niemiecki Dunkelgelb. Więc możecie sobie trysnąć. Widzieliście włoski samochodzik tym pomalowany. Są ok, posłuchajcie. Są naprawdę ok. Chyba koniec, nie? Podobało Wam się? Dajcie suba. Kliknijcie w suba, będziecie o innych informowani filmach, unboxingach, poradnikach czy jakichś innych duperelach, które staram się kręcić, przepraszam, no dupereli nie kręcę, tak, bo wiele osób, naprawdę bardzo duża część osób jest bardzo zadowolona z tego, co ja kameruję i mam zamiar to dalej robić, tak, dostaję bardzo dużo fajnych, motywujących komentarzy, czy też SMS-ów, tych messengerów, na Messengera wiadomości mi wpływają, że mam motywację, posłuchajcie, ale jak będę miał 1000 lajków, 1001, nie? Od ludzi, którym się podoba to, no to będę bardzo very happy, szczęśliwy, a ta ilość ludzi będzie jeszcze bardziej very happy, szczęśliwa, ponieważ ja będę mógł Wam robić wtedy streamy i sobie będziemy to siedzieć, malować, będziecie mogli pytania zadawać na bieżąco, na przykład pisać, a ja jak tylko dojrzę, po prostu odpowiem na to, tak? Czy można to tak zrobić, czy można inaczej to zrobić, tak? Będziemy sobie testować niektóre rzeczy na żywca. Na przykład wy powiecie, na przykład dawałeś proporcje takie, a mi coś jednak tam, powiedzmy, nie wychodzi, tak? Dałeś tyle samo bar, tyle ciśnienie, tak, a mi nie wychodzi, więc sobie pogadamy, dopracujemy to, bo to są indywidualne też, pamiętajcie, sprawy sprzętowe. No i chyba to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do mojego sklepu internetowego. Proszę bardzo. Tu jest adres. Firma nazywa się Tank Models. To jest akurat tabliczka do stojaka, gdzie prezentuję swoje produkty, czyli resin kits, czyli żywiczne zestawy oraz konwersje do modeli w skali 1,72. Jest adres sklepu, ale ja mam masę modeli plastikowych, masę modeli czołgów, statków, samolotów. Wkrótce dostawa Vallejo będzie na początku zestawy, farby podkładowe, rozcieńczalniki, zmywacze i opóźniacze. No, tak. I oczywiście te będą również. Trzymajcie kciuki. Ja za Was trzymam kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, trzymajcie się. Na razie.